Wojna wybuchła niespodziewanie, ale jak się zaczęła, no to w bardzo krótkim czasie wojska niemieckie wkroczyły do Białegostoku. Z ulicy Zamenhofa myśmy mieli przejście przez takie podwórko na ulicę Sienkiewicza. No i my z ojcem poszliśmy przez to do tych domów i tam był płot od ulicy Sienkiewicza, ale w tym płocie były dziury i patrzyliśmy pierwszy, jak Niemcy wkraczają na motocyklach i na samochodach przez ulicę Sienkiewicza. Niemcy rozdawali chleb, a z tym chlebem już jak była wojna, to był kłopot. No. Ale oni niedługo mieszkali w naszym mieście, ponieważ chyba tylko 2 tygodnie. I zabrali się i poszli. A jak na Malmeda i Schoka, nie wiem czy pan wie, jak ona się nazywała, Kupiecka, to z tych Niemców rzucano kamieniami. No. Oni powiedzieli, że jak my wrócimy, to my się wam za to odwdzięczymy. Nigdy o tym nie słyszałem. Tak. Ale kto to rzucał? Nie wiem, Polacy może i Żydzi rzucali. No. Proszę pana, mieliśmy Niemców na mieszkaniu 2 rodziny. Najpierw był taki, proszę pana, Polizeimeister, to był Szupo, policja Szupo. Chyba Wolfgang Janke, przystojny chłop, wysoki dryblas. Nazista niesamowity. Straszny typ. A żonę miał, proszę pana, Czeszkę, Charlotte. Ona była z Kowar, obecne Kowary. Śląsk. To się u Niemców nazywało Silesia. Schmidberg. Ze Schmidbergu. The German? Bardzo ładna kobieta była, bardzo spokojna. A posterunek policji był wtedy w domu Krugmana, tu gdzie obecnie jest uniwerek, róg akademickiej i legionowej. Wiem. To jest dom Krugmana. Dom Krugmana, tak. On miał tartak. W Zielonej. W Zielonej. No. Proszę pana, tam był posterunek i z tego posterunku właśnie ten Jankę chodził. On tam miał służbę. Ale pan powiedział, że on był straszny nazista. Na czym to polegało? Proszę pana, pierwsze co ja sobie przypominam, zanim oni weszli, zajęli jeden pokój, wywalili nas w ogóle z domu, to się zaczęło od tego, że pamiętam przyszła komisja niemiecka, przyprowadził tą komisję nasz, można powiedzieć, sąsiad, w tej chwili mi jego nazwisko wyleciało, on był w PRL-u urzędnikiem stanu cywilnego w Białymstoku. Dosyć, że proszę pana, przyprowadził, bo w Warpachowskich jest łazienka. Łazienki nie znaleźli, ojciec był na tyle sprytny, że już wiedział, że będą wywalać z domów z wszelkimi wygodami mieszkańców. Łazienka, proszę pana, na strych. Tam, gdzie była wanna, to stała szafa, tam, gdzie był sedes, to stał kufer posażny. Krany były zakryte tą szafą. Składzik przyprowadził, otworzyli, nie ma. Niemiec pana, tego sąsiada, trzepnął po gębie i wynieśli się. No ale jeden pokój zajęli. Zrobili dezynfekcję, oczywiście siarkowanie tego pokoju. Instalacja wtedy siadła. Dosyć, że Niemcy zajęli pokój, proszę pana, mieszkali. Charlotta korzystała z kuchni, jak myśmy nie korzystali, ta Niemka. I zostawiła, proszę pana, butelkę oleju, takiego do smażenia, na półce kuchennej przy płycie.
Jankę przyszedł ze służby chyba, jakoś tak po południu na obiad. Wszedł do kuchni, jak zobaczył tą butelkę, zrobił, że straszna awantura. Wrzeszczał na nią niesamowicie, że tym świńskim Polakom zostawiła, a oni tutaj będą korzystać z tego oleju. Ach, 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 ach. Gwałt krzyk. Później, proszę pana, przyniósł kiedyś w nocy, budzi nas, bo spaliśmy, na latarce pluskwa. Pyta się matki, Frau Verpachowski, was ist das? Wansen. Matka się pyta, był pan w getcie? Tak. No to niech pan zaniesie z powrotem do getta. Stamtąd pan przyniósł. Tutaj u nas nie ma pluskiem. No a my jako dzieciaki co jak 6 lat chłopak. no biegali, ale ja muszę coś zauważyć, wie pan, że wtedy jak ja miałem 6 lat, to ja byłem teraz, ten dzieciak, co by przyszedł i miał tyle lat, to on nie dorównał mnie. Ja byłem dorosły już. Dziewczyny jakie małe były, one już, jak one mówiły, dorosła dziewczyna, no. Już takie, no ja nie skąd one to mogły, tak, bo teraz, Szybko dorośliście. no właśnie, to myśmy byliśmy 6 lat mieliśmy, ale byliśmy dorośli już. I jak Niemcy w 1939 roku wkraczali, to ojciec wziął mnie za rękę i poszliśmy tym przejściem. I tam była taka brama, ta brama była zamknięta i my przez szpary oglądaliśmy, jak Niemcy wkraczali do Białegostoku. I jakiś furman jechał, furmanko, naprzeciwko, halt. Zatrzymali się, na motocyklu jechali i na samochodach. Kazali temu furmanowi wjechać na most i objechać dookoła, czy nie jest zaminowany. I ten furman to zrobił i ten oficer powiedział gut, poczęstował go niemieckim papierosem. Niemcy, którzy zajęli Białystok w 1941 roku, w czerwcu, jak weszli, duża kolumna stała wzdłuż całej mojej ulicy w Pałacowym Parku, w obecnych plantach. Wzdłuż ulicy, wzdłuż tej alei, to był sznur pojazdów, ciężarówek, takich półpancernych, motocykli. To się wszystko rozlazło po tych domach naszych. Ulica 38 numerów, tylko od strony prawej, z lewej strony był park, planty. Także to wszystko rozlazło się po domach, po polskich, po żydowskich było więcej niż polskich. To się rozlazło. W każdym razie gdzieś tak jak pamiętam, koło godziny 12, nie wiem, czy ja o tym wspominałem. Były dwie salwy, gdzieś tam od strony Zwierzyńca. Trach i za moment trach, następna salwa, cisza. Wieczór zaczęło się palenie w nocy. Jeszcze w dzień to, wie pan, tam to herbata, to jakaś tam cybulka, jakaś tam pietruszka, jakieś chodzili, szukali, golili się. Ci sami żołnierze. W nocy, proszę pana, zaczął się ruch, zaczęły się palić chanajki. Między innymi Bożnica. W nocy. To działo się wszystko w nocy. W dzień dopalało się. Poszliśmy z kolegą, z Tadeuszem Chabielskim. Dwa zwały trupów leżały. Tu z tej strony od Legionowej ulicy Orlengena.
tak na wysokość. Pamiętam, mówiłem, leżał młody chłopak żydowski upieczony, miał takie prążkowane skarpety, to pamiętam jak dziś. To takie dwa. Czy oni z balkonu wypadli, a obeszliśmy z drugiej strony, to tam była ta główna brama wejściowa, dębowa, mosiężna taka klamka, mosiężne te okucie i prawdopodobnie było trafione jakimś nabojem z takiego karabinowego moździerza. Dosyć, że widać było, jak ten pocisk wybuchł na tej klamce, bryzgi tego drzewa, bryzgi tego mosiądzu, dymiło się z tego. No i to już wspominałem, pełno tych osmalonych kotów latających, półślepych. Straszne to było. Opowiedział pan, że znalazł pan taki miecz. No to znalazłem miecz. Stuknąłem, miecz pękł. Miecz był obusieczny. To pamiętam. Był zakrzywiony i obusieczny. To też z któregoś z tych sprażnych domów musiało wypaść żydowskich. Panie Jarku, a pan mi opowiadał, że tam te pierwsze egzekucje Żydów to były koło pana domu i mało kto o tym wie. To w Zwierzyńcu. No właśnie. Te właśnie dwie salwy. Proszę pana, to jeszcze nikt nie wiedział, co to było. Później się okazało, że z domu białostockiego Niemcy chyba w tym czasie zabrali wszystkich mężczyzn. Były dwa duże domy. To był numer mój 30, Iwanowiczów 32, w 44 z Wersalskiej zabrali, proszę pana, wszystkich mężczyzn. I ci mężczyźni zniknęli. Czy to byli sami mężczyźni, nie wiem. W każdym razie już jak była jesień, Malecki Kolka chyba z 38, Przesławek, coś się w Zwierzyńcu dzieje. Idziemy. Polecieliśmy, proszę pana, już tu niedaleko. Tylkośmy weszli tutaj w tę aleję, gdzie w tej chwili stoi pomnik. Po lewej stronie tam był taki parkan odgradzający dawne leśnictwo, dawne ogrodownictwo. Tam właśnie grala urzędował, ten, który założył planty. Proszę pana, kupa Niemców, platformy konne, Żydzi w hałatach białych, niektóre w rękawicach, zabrane twarze. Dwa doły wykopane wyciągają, proszę pana, śmierdzące zwłoki. Kładą na tych platformach, Niemcy to fotografują. Później była gadka, że to Sowieci jak odchodzili z Białegostoku, to wystrzelali mieszkańców. A to była niemiecka robota. To jeszcze przed pożarem dzielnicy, na pewno. No pewnego razu, to był miesiąc luty, czyli była zima, szedłem po tej ulicy Poleskiej, gdzie były po jednej stronie stały płoty odgradzające getto od strony aryjskiej i patrzę i przycieram oczy, jakiś pan pędził 6 krów. Myślę, krowy w luty? A na rogu Smolnej i Poleskiej to stała wacha niemiecka. Z tym, że on chodził tak, po Poleskiej chodził po tym Smolnej. I patrzy, że ta wacha, jak ten wartownik zobaczył te krowy pędzone, to zabrał się i poszedł w dół Nowogródzkiej, do Nowogródzkiej ulicy. A tu nagle, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, cały płot, cały segment tego płotu został cofnięty i te 6 krów pędzoli do getta. Czyli ten Niemiec wiedział. Tak, dostał w łapę i wiedział. No i tam na rogu Białej i Sienkiewicza pod 15 znajdowało się, niektórzy mówią gestapo, ale według mnie to byli SS-mani, bo oni mieli trupie czaszki.
tutaj był też taki plac i na tym placu była taka szopa. I pewnego razu, jeszcze jak mieszkaliśmy tu w 1941 roku, ci SS-mani poszli weszli na dach tej szopy i się opalali. I strzelali do chłopców, którzy tu chodzili. Ja szedłem ze swoim psem Szarykiem, bo czytałem, kiedy się uczyłem w szkole, taką czytankę o pograniczniku, który miał psa, który się nazywał Szaryk. I ja z tym Szarykiem szedłem, a tak jak tylko bez kagańca, bez tego i szedłem. I ten strzelał, on chyba z dubeltówki strzelał, celował chyba we mnie, a trafił w tego Szaryka. Zerwał mu kawał skóry. I jak ja wyprowadzaliśmy się z getta, bo to trzeba było w sierpniu 1941 roku wyprowadzić się, no to ten Szaryk tak się schował przestraszony, że jak krzyczałem Szaryk, Szaryk, nie było go. I kiedy z Zenkiem, z innymi kolegami wlazłem do tego getta, no to zaszedłem na swoje stare podwórko, chociaż bałem się, bo kontakty z Żydami Aryjczyków groziło śmiercią. Krzyczałem Szaryk, Szaryk, ale Szaryk już nie przyszedł do mnie. To była niedziela, gdzie mieli przyjechać rodzice i my mieliśmy tam śpiewać i tak dalej. Przyjechało kilka osób tylko, rodziców. Ja nie pamiętam, dwóch czy tak, a reszta miała przyjechać następnym rankiem. Zjedliśmy śniadanie i nas ten z Białegostoku, który namy tam z kolei, tak? I leci chłopak i krzyczy z powrotem, z powrotem, z powrotem. Wojna. I my od razu do swoich pokoi, swoje łaszki do tego zamykać. Przyjechał autobus i nas dowieźli do kolei. No i my wsiedliśmy i już jedziemy do domu. Raptem jedziemy i zaczyna się bombardowanie. I to była wioska. Dojechaliśmy koleją, a tam wioska była. Do wioski tej, a ta zaczęli obstrzeliwać wioskę. To nas tu i w Żyto. I siedzieliśmy w Życie do tego czasu, aż oni odlecieli, drugie nalecieli. Cały dzień głodni, wszystko w Życie. Przesiedzieliśmy. Pod wieczór dali nam tam jeść na tym mleka trochę, tego trochę i do wagonów. Okien nie było, wyszczelane okna i my pełno tutaj tego szkła, tak to tylko z tego zmietli z siedzenia tam i to. No i mówię tak, siedzieć cicho, spokojnie, będziemy jechali do domu. Godzina ranna była, ale bardzo wczesna, pobudził nas ten z kolei ten człowiek i mówi, my nie jedziemy do Białegostoku, my jedziemy w drugą stronę. A my nie wiedzieliśmy, gdzie nas zawiozą. Jechaliśmy i proszę pana, głodni byliśmy, ale już na tych stacjach kolejowych rosyjskich to już byli ludzie z mlekiem, z chlebem i tam nam tego. Głodno było, strasznie głodno było. I dowieźli nas do Ufy, ale to trzeba było jechać w nocy, bo to daleko jest przecież. Ufa to daleko. Tak. Zaczęła się ta końcowa pacyfikacja getta, bo to początkowo było wcześniej, coś tam zaczęło już się dziać, pamiętam. Już z tym Ishakiem Almedem. Jego Niemcy chcieli wziąć, on tam podobno chlusnął Niemcowi w twarz kwasem solnym, coś takiego było. W każdym razie myśmy sprzedawali wtedy z kolegą
i z sąsiadką jabłka na rynku, na Piaskach, jak zaczęła się strzelanina w getcie. No to zostawiłem, pamiętam, te koszyki swoje i kolki i biegiem lecimy zobaczyć, co się dzieje. To proszę pana, już na ulicy Sienkiewicza, po tej stronie, jak myśmy szli tam w kierunku Jurowieckiej, to co parę metrów stał Niemiec w hełmie, karabin czy automat, ładownice otwarte, na wierzchu nawet na tych paskach przepustowych, na ładownicach po piątce amunicji było widać. Coś się tam dzieje. Doszliśmy, proszę pana, do Jurowieckiej, akurat wjeżdżał czołg. Na ulicy w ogrodzie, Fabryczna, ogrodowa, złota. w ogrodzie Dzieniów. W tej chwili tam są garaże chyba też jeszcze policyjne na Bojarach. Niemcy wybudowali te garaże. Sobieskiego? To jest, proszę pana, ulica Starobojarska Ogrodowa. Tam są garaże policji w tej chwili. Te garaże wybudowali Niemcy na dużym sadzie Dzieniów. Tam było przejściowe takie podwórko, z Ogrodowej można było przejść bezpośrednio na Kroszewskiego. W każdym razie stamtąd wyprowadzili, bo myśmy widzieli te czołgi, jak one tam wjeżdżały na te koszary niemieckie. Takie Renówy z I wojny światowej, francuskie, 2 sztuki. I jeden taki czołg, proszę pana, wjechał, widziałem, jak on się zapalił. Tylko wjechał w Jurowiecką. Skąd ta butelka była, nie wiem, ale już się palił. Już stanął, już się palił. Czyli ktoś rzucił butelką z benzyną? Chyba tak, no. No bo jak on się zaczął palić inaczej? To myśmy wtedy doszli, proszę pana, do ulicy Warszawskiej. To już rogowy budynek. W tej chwili, nie wiem, tam są banki, ten wysoki budynek prezydium policji było. Kupa Niemców tam stała, proszę pana, na samej górze i obserwowała. Była seria stosu, tu gdzie jest ten szpital wojskowy MSW. Stamtąd strzały, proszę pana, zleciała z góry, lornetka spadła wtedy. Co się okazuje, trafili w samego szefa. To był, proszę pana, facet Ude, przez Ude. Skąd wiem, jego żona pracowała w Millenverwaltung, Niemka. Wielka rozpacz, w każdym razie widziałem pogrzeb tego szefa, bo to był szef policji białostockiej, Ude. Oberwał z stosu, ponoć. A uczył się pan potajemnie w czasie okupacji? Tak. Kto pana uczył? Mnie uczyła Nowikowa, mnie uczyła i Jaworowicz. Czy Jaworska, już nie powiem. A ja bym pokazał gdzie. No przychodziliśmy się rano tam plus minus, tam gdzieś z 8, 9, zbierało się tam 5 dzieci jak u tej Nowikowej i przy stole ona uczyła, to nie było klas, tylko uczyła czytać, uczyła pisać, rachować, tam takie liczenie, dodawanie, takie podstawowe. 2-3 godziny codziennie było, tak, chodziło się. I jesień, zima, a już latem nie. Raz pamiętam, przyszedł Niemiec. My siedzimy w kuchni przy tym stoliku, te zeszyty, mamy książki, te przedwojenne książki rozłożone i Niemiec wchodzi, zwykły żołnierz. I pytał, czy słoninę ma, czy jajka ma. Ona mówi nie. I on poszedł. To myśmy przez kilka dni nie przychodzili, bali się. Ona mówi, a nie przychodźcie, zobaczymy, co to będzie. Ale ucichło nikt nie interesował się, to był zwykły żołnierz. No. A czy pana rodzice płacili coś tej pani? Tak, no bo ona nigdzie nie pracowała. A z czego by ona żyła? Tak, ale jak płacili, ja do końca nie wiem. Bo wiem, że ojciec ziemniaki przywoził. Bo my mieliśmy tam ponad hektar ziemi na dziesięcinach, miał konia. To wiem, że przywoził ziemniaki. No, ale to rodzice zorganizowali. Oczywiście.
No rodzice, a co ja dzieciak mógł? No to rodzice, tak. No dobrze. No mówię, Romek, i będziesz chodził, uczył się, no i po prostu biorę za pazuchę, za koszulę, zeszyty i idę, no i tak jakby to normalnie było, no. Czy ty? Chyba tak, no. Ja od razu poszłem do 5. klasy i dałem rady w 5. klasie. No to chyba nauczyli czegoś, no. U stryja z kolei zajął duży pokój, bo ich część była większa. Też duży pokój zajął, proszę pana. Ten Wichert. Nie. U stryja, w drugiej połowie domu. Zajął pokój, proszę pana. To był Oberwachtmeister żandarmerii. Odmienna jednostka, też policyjna żandarmeria. Hermann Nige. Mój ojciec się nazywał Nigielski, ja się nazywam Nige. Po polsku perfekt, z Prus. Wioska Junkersdorf. Nie wiem, gdzie ona w Prusach mieściła się ta wioska. Ale tych Prus wschodnich? Tak, Mazur. Mazur. Żona Klara też po polsku, gruba baba. Pani myśli, że to taka gruba? Ja nie taka gruba. I ona na mnie tylu buksów. Co to znaczy? Majtki. Tylu buksów na niej. A gruba była jak beka. Wichert szedł, proszę pana, na rynek, zabierał gęsi. Moja mama ze stryjenką z Kubały i wysyłał do Prus. Jeździł Oplem rekordem, stał na podwórku, ten rekord zawsze. Proszę pana, ona przyjechała do niego. Myśmy z ojcem siedzieli na ławce w ogrodzie. Wichert tam przy swoim samochodzie coś robił, majstrował. Ta Klara przyszła. Mówi, te durne Poloki, to głupie gęsi nie umieją tucyć. U nas to gęsi. Ojciec mówi, jak woły. Jo, panie, jak woły. Ja się zacząłem śmiać. Wichert coś tam do Klary zagawał. Klara się zwinęła i do domu. Pan powie swojemu synowi, co by on się z mojej żonki nie śmiał. U nas to gęsi jak woły, głupie Poloki. A żadnej te gęsi, cholera, tylko od nas szły. No i takie historie były. I think almost everything. Yeah. Ja najpierw pracowałam w szwalni, szyłyśmy takie ubrania z Ukrainki tak zwanej. Takie, nie to drelich, nie to, nie wiem, takie byle co, spodnie i takie kurtki. I potem w tym chodziłam, jak byłam w Niemczech. Ale to za Niemca czy za Sowietów? Za Niemców. To pani wtedy... Za Sowietów to ja się uczyłam No tak, tylko. czyli jak Niemcy przyszli, to panią rzucili do jakiejś pracy, tak? Tak, Gdzie ta szwalnia była? na Monopolowej. I tam robiłyście jakieś takie... Na maszynach szyło się. Taśmowo, tak wie pan, jedna zszywała nogawki, druga przywała rękawy i tak, wie pan, taśmowo to szło wszystko. Ja guziki przyszywałam na maszynie. Też trzeba było wycelować igłę, żeby w te dziurki wpadła, gdzie guzik miał dziureczki. Ciężka robota? No ja wiem, może nie tyle ciężka, ile Monotonna. monotonna bardzo. I Niemiec chodził, jego kochanka chodziła tak, tylko obserwowała nas. Czy ktoś nie leni się, czy... A jak się lenił? No to pobudzali go. Słucham? Pobudzali. A jak pobudzali? No, krzykiem, hałasem. Bili? Nie, Nie. nie widziałam nikogo, żeby bił. Pani Walu, kiedy panią wywieźli? Jak to było z panią rodziną, że wywieźli panią na roboty? Że jakby je wieźli? No. Jak pracowałam w szwalni, dostałam kartę. Wezwanie do Arbeitsamtu.
Poszłam i od razu mi dali skierowanie. Który to był rok? 44. A to wiem, że było getto, że powstało getto, wiem. Ja tylko wiem, że pod pretekstem, że pomagają Żydom, to tam wyciągali od nich i biżuterię i... No byli tacy i tacy, No i no byli tacy, też szlachetni oczywiście. ludzie, nie? Łachudry to są i teraz, No i wtedy były, tak, nie? tak. No. Ale wspominała Pani, że widziała Pani, jak Nowowarszawską szli ci Żydzi. Nowowarszawską pędzili właśnie Żydów. Gdzie ich pędzili? Do Grabówki? Do Grabówki tam. Chyba. I tam ich rozstrzelali. W Grabówce raczej Żydów nie, oni chyba może dalej ich wieźli gdzieś. Getto było spacyfikowane. Jeszcze był zakaz chodzenia, ale już, wie pan, już, można powiedzieć, getta już nie było jako takiego. Myśmy wtedy weszli do domu, drewniaczka, kuchnia, powyciągane, porozbijane naczynia, powyciągane, pościel, nie pościel, pełno tego pierza, smród, brud potworny. Taka duchówka była, otworzyłem tę duchówkę. W tej duchówce, proszę pana, zawinięty w szmatach neseserek. Taka damska torebeczka, walizeczka czarna. Nie wiem do czego, do kosmetyków chyba, maleńka. I tam te zegarki były zwinięte. Każdy w takim naoliwionym pergaminie, papierku, nowiutkie. Palbure. Palbure. Do dziś go mam. Mam go tu na zdjęciu. Dziewczyny mi album zrobiły. Ja wiem. No. Dlaczego Zenek jest dla mnie taką ważną postacią? Dlatego, że ponieważ w czasie okupacji niemieckiej wszystkie książki z terenu, z bibliotek Białegostoku zwieźli do Teatru Żydowskiego. I my, jako młodzi, odczuwaliśmy głód książek. Chcieliśmy po pierwsze zdobyć te książki, żeby poszerzyć zakres swojej wiedzy, a po drugie, żeby ocalić je od zapomnienia. Książka to było dla nas marzenie. To było to, co by nam pomogło przeżyć tą okupację. I dlatego zaryzykowaliśmy i porynnie wkradaliśmy się do tej sali widowiskowej, z której wyrzucono wszystkie krzesła i tam leżały te książki. To był nasz skarb największy. I chcieliśmy przede wszystkim te książki ocalić od zniszczenia, bo założenie Niemców było zrobienie z nas niewolników, żebyśmy nie uczyli się, żebyśmy nie mieli tej wiedzy, wykształcenia. A ta książka to było takie odium na tą okupację, na tą szarą beznadziejną, jeśli chodzi o nasze wykształcenie, o książki jak uczęszczane tajne komplety nauczania. Z Zenkiem uczyły mnie węzły przyjaźni, koleżeńskości. On był dla mnie swego rodzaju nauczycielem, bo on był ode mnie starszy, miał większą wiedzę, tą wyniesioną oczywiście ze szkoły, bo ja w momencie okupacji to skończyłem tylko wiek klasy w szkole. Mój brat miał Żyda, kolegę, dzięki któremu chodziliśmy z ojcem do fabryki Nowika na ryby. Był zamknięty teren Nowika, staw Nowika był cały, proszę pana. A mój brat uczył się razem z młodym, Boże mój, jak on się nazywał, no, z młodym Nowikiem. Jak on miał na imię?
Takie fajne imię miał. Ale nasze czy ichnia? To raczej takie, ja wiem, i niemieckie, i polskie. Adolf? Nie. Jak on miał na imię ten? Widzi pan, skleroza, wiem o co... Skleroza? Skleroza. To my mamy sklerozę. Pan... Ja mam sklerozę. Ja wiem o co chodzi, ale nie mogę wysłowić. O, Pan ma sklerozę, tak. No dobra, niech tak będzie. moment, niech sobie przy tego... Za pół godziny wskoczy. Jak wskoczy, to zadzwoni pan do syna i powie. No dobra, i z tym Nowikiem co? Na te stawy. Proszę pana, więc w związku z tym, że syn miał kolegę Żyda i to fabryka... Brat miał kolegę Żyda. Oni mnie wtedy pamiętam zaprowadzili do fabryki właśnie z tym Sergiusz Nowik. Z tym Serżem zaprowadzili mnie tam jeszcze z kolegami. Byłem w maszynowni fabryki Nowika. Oglądałem tą straszną chodzącą maszynę, tą wieżociśnię żeśmy oglądali. Nie wiem, czy ona stoi do dziś, czy znieśli. Dzięki temu była dobra pogoda, szło się na stawy do Nowika, a była zła pogoda, to szło się na jakąś popołudniówkę do kina. Pamiętam, że ojciec miał zawsze chody w takim kinie Modern na dole, tam było grubo od pestek słonecznika. Tam można było po obie dostać na dole. Zawsze ojciec miał galorkę, zawsze na górze, na balkonie. Nie z tą samą śmietanką. Tam kowbojskie filmy fajne szły, pamiętam. Niektóre z nich pamiętam do dziś. Na Włocha nie czekam, rusza się nie boję, dupa mi przymarzła, więc pod Moskwą stoję. Właśnie chciałem powiedzieć, jak myśmy się zachowywali w czasie okupacji. Bo na przykład na Rogo Sienkiewicza i Starobojarskiej śpiewaliśmy jedną z zakazanych piosenek, a mianowicie: czegoż ty, Hitlerze, tam pod Moskwą stoisz, czy na Włocha czekasz, czy się Rusa boisz? Jak Hitler odpowiada: na Włocha nie czekam, Rusa się nie boję, dupa mi przymarzła, więc pod Moskwą stoję. I to są autentyczne wspomnienia. Podszedł do nas Feldfeber, chociaż Niemcy chodzili zawsze w zapiętych mundurach, on miał rozpięty mundur. No i pas z napisem Gott mit uns, czyli Bóg z nami. I powiedział, bo to były dziewczyny i chłopcy, taki zespół nasz był. Powiedział: dziewczęta i chłopcy, spierdalajta stąd, bo jak się do was dobierze Gestapo czy SS, to wy i wasi rodzice zginą w obozie koncentracyjnym. I zaczął ten pas zdejmować. No i myśmy skończyli, to właśnie uciekliśmy. I to była jedna z tych zakazanych piosenek. Druga sprawa, jak myśmy walczyli z Niemcami, no to na ulicy Sobieskiego, gdzie teraz jest hospicjum, vis-a-vis Sowieci zaczęli budować dom chyba, ale kamienicę, ale zostawili tylko piwnice otwarte i tam się zbierała woda. No i szedł teraz ten oficer Todu, nie wiem, czy pan wie, co to jest. Tak, służba pracy taka. Tak, no. No i on tam się zaczął załatwiać, zdjął spodnie i zaczął po prostu, no załatwiać, to my w niego w tą tłustą pruską dupę kamieniami zaczęli rzucać. To on, wie pan, wstał, spodnie mu opadły, a oni nosili rewolwery mieli tutaj przy sobie. On poza ten rewolwer, a my w nogi, no i teraz ja tak sobie myślę na zdrowy chłopski rozum, no. Toż ten skurczybyk mógł dać znać Gestapo. Gestapo by zaczęło robić rewizję po bliskich domach i szukać tych dzieci, którzy tak uciekli. Wszystkich Żydów zebrali na ryneczku, tam gdzie koło Piekutowskich był taki dom, ja nie wiem, czy on teraz stoi w każdym razie w którymś z tamtych domów, że tam zgonili wszystkich Żydów ze staroślub i z dziećmi. A potem te dzieci zabierali od tych
matek i od tych rodzin. I ta matka na kolanach szła do Niemca za buty i go trzymała, całowała, żeby on oddał te dziewczynki. Oto ten obraz to pamiętam, to taki, który wrył się w pamięć. Ale widziała to pani na własne oczy? Tak. Widziałam jak z daleka, bo przecież tam nie można było podejść, ale tam zza płotu patrzyliśmy przecież, bo nas no po prostu interesowało, bo jednak ci Żydzi byli zżyci, no wszyscy znali się. No zabrali ich ze Starosielc do getta, no a tam getta to już nie znam tych, bo to do Białegostoku zabrali. Tutaj nie było w Starosielcach getta. Z okupacji mało pamiętam, bo po prostu ja się bardzo bałam. Mam taką historię jeszcze z okresu okupacji. Proszę pana, hodowaliśmy króliki, no bo trzeba było coś jeść. Hodowaliśmy świniaka, mimo że nie wolno było. W każdym razie latem chodziłem, proszę pana, z wózkiem takim na kółkach od Maksyma. Ojciec kółka gdzieś dostał, zrobił mi wóz. I jeździłem, proszę pana, mlecze, nie mlecze, jakieś tam kaczany, nacie martwi gdzieś tam, gdzie się tylko dało, wie pan. Tych królików 200 sztuk bywało. Każdy dzień były i skórki, było mięso. Proszę pana, gdzie? Obok ulica Włodyjowskiego, wojskowa, koszary garnizonowe. Dziura w płocie, bo wybierali glinę i jak wybrali glinę, to można było przez tę dziurę wleźć bez żadnych problemów na ten koszar. Duży teren, Sowietów nie ma, Niemcy jeszcze, można powiedzieć, nie zajęli, a mlecz do pasa, wózek albo tylko worek, proszę pana, poszedłem tam. Przy okazji po budynkach, a tam wszystkiego. Nadajniki, odbiorniki, plecaki, nie plecaki, proszę pana. Czudesa, jakieś części, jakieś klucze. Pamiętam, że znalazłem taki granat z 17 roku, wzór. Taki butelka z takim uchwytem w rączce, metalowy, blaszany. W mlecz go wsadziłem. Jeszcze tam jakieś części, pamiętam, radiowe. Powtykałem w ten mlecz. Raptem nade mną halt. Stoisz chłop, chyba podoficer. Ja się chciałem szarpnąć, a on się poklepał po kolbie. Podszedł, wziął mnie za ucho. Ja ten worek trzymam. Podprowadził mnie do tej dziury. My się cholera zastrzeli. Najpierw rzucił worek w tą dziurę, a później jak mi dał kopa, to ja wyleciałem na drugą stronę z tym granatem, z tymi częściami. Jakby zajrzał do worka, to nie wiem, jakby to się skończyło. To już człowiek zaczynał. Pierwszy sklep był polski, piekutowski. Ojciec ze mną chodził, brał mnie na ręce, pytał, co chcesz? Tak, żeby mnie kupić. Po drugiej stronie był rynek, przyjeżdżali na rynek, taki płaszczatka taka, jak to mówią. I przy tym właśnie płaszczatce był Kam. Żydowski sklep Kam, spożywczy. Tam też czasami coś poszło się z koleżanką na przykład, bo matka wysłała ją, to i ja razem poszłam. Proszę pana, wie pan co, jak przyszła wojna, Grygorczuki brali wszystko, bo to nie płaciło się tylko na książeczkę, a potem wypłata to płaciło się. Grygorczuki na przykład brali u tego Kama. I jak zaczęła się wojna, Kam, on miał konia, on jeździł po swoich klientach, jak zaczęła się. I do Grygorczuków przyjechał pod dom i mówi, pani Grygorczuk, ja tu pani przywiozłem troszeczkę mąki, troszeczkę tego, owego, bo rozwożę po swoich klientach.
A ona mówi, pani, ale ja nie mam pieniędzy, bo kolejarzy wszystkich wywieźli. I ja nie mam pieniędzy, bo mąż wywieziony, to ja nie wiem, jak ja mogę u pana brać. A ja dziś wożę bez pieniędzy. I proszę pana, mąkę, kaszę tam różne on rozwoził swoim tym i dał bez pieniędzy. Bo mówi, jak ma przyjść Niemiec, już wiedział, Niemiec i zabrać to wolę rozdać. A ich wszystkich zabrali. Zresztą jak wybuchło powstanie, ja to kojarzyłem te historie razem, one nie są razem. Najpierw była duża wywózka Żydów i wtedy ten Itzhak Malmet prysnął, oblał Niemca jakimś tam kwasem żrącym, zginął. To na ulicy Kupieckiej miało miejsce, a właściwie ten wybuch powstania w getcie to był chyba sierpień. W końcu ja z kolegą, swym kolką, sprzedaliśmy jabłka na rynku na Piaskach z koszykami i strzelina i klop dymu nad gettem. Zostawiliśmy tak koszyki z jabłkami sąsiadce i biegiem na Sienkiewicza. To już tam pod domami wtedy co parę metrów stał Niemiec w hełmie z karabinem, na ładownicach nawet miał na wierzchu, na tych po piątce nabojów na wierzchu. To co miał zapięte, schowane, też pod paskiem na wierzchu, pamiętam tę amunicję. To i tak co parę metrów stał Niemiec i patrzył w kierunku getta. Taka obstawa, ewentualnie którzy będą uciekać przez płot, coś w tym rodzaju. Wtedy wjeżdżały czołgi Renault, które były na garażach na ulicy Ogrodowa, Kraszewskiego. Do dziś te policyjne garaże to zbudowane przez Niemców. Niemcy wybudowali te garaże. Tam stały 2 czołgi Renault i one wjeżdżały do getta. Jeden wjechał i zaczął się palić, a drugi już nie wjeżdżał. To widziałem to. Główną bramą wjeżdżali. Pobiegliśmy dalej do ulicy Warszawskiej i wtedy z Tozu, wie pan gdzie jest Toz? Obecnie szpital MSW. Z Tozu poszła seria po budynku prezydium policji. Zleciała lornetka, zrobiła się niesamowita ruchława i dostał w łeb, proszę pana, prezydent policji Udę. Zastrzelili go. To byłem tego świadkiem. Jego żona pracowała z kolei w Milenverwaltung, gdzie byłem gońcem pewien czas. Frau Udę. Pamiętam pogrzeb jego, proszę pana, tego szkopa. Pół miasta zgonili. Ktoś nie zdjął szapki, to powie dostał. Na wojskowym cmentarzu niemieckim na Świerkowej pochowali, tam gdzie teraz Polskie Radio. Abramka chciałem odwiedzić w getcie. Podczas mego razem z Zenkiem Borowskim i innymi kolegami po zakup książek od dzieci żydowskich. I oczywiście poszliśmy odwiedzić Abramka do jego domu na ulicy Jorowieckiej. Ale niestety, jak zacząłem wołać do niego Abramek, to wyszła z innego mieszkania Żydówka, która mnie znała i powiedziała, że Abramek z rodziną w dniu 18.09.1941 roku deportowano do Próżan i tam go zamordowano. Książek niestety nie udało się nam kupić, gdyż sami chłopcy, którzy przynieśli nam do sprzedaży, powiedzieli, że nie sprzedadzą nam je za marki i fenigi, ale za żywność. Z Kolką Maleckim i jego bratem Szurko żeśmy poszli do getta, już po rozbiciu getta, na ulicy Fabrycznej. Weszliśmy do domu,
parterowego, pełno pierza porozputego, bałagan niesamowity. I pamiętam, że on wlazł do duchówki. W tej duchówce były też jakieś szmaty. Wyciągnął te szmaty. W szmatach był taki neseserek, walizeczka. Jak otworzył, a tam 20 sztuk zegarków nowiutkich, Paul Bure, cegiełki. Do dziś mam ten zegareczek. Mnie i Szulce dał po jednym, a resztę sobie zabrał. No, jego znalezione. No już mi tam wozili, straszne brudy były. W Jaworówce to ojca rodzina, tam na wakacje, tam często jeździłam. A on był, ten wujek był sołtysem w Jaworówce. I ja wiedziałam, że on przechowuje, to znaczy był z Białegostoku, jeden mężczyzna, nazwiska nie wiem, bo na niego pan majster nazywali i on taki był. To on przychodził do domu i to go znałam, ale potem po wojnie wszystkich tych sołtysów, czy w każdym razie, którzy pracowali u Niemców, to były sprawy sądowe, ale takie szybkie. I to wiem, że w tym budynku naprzeciw kościoła Wojciecha, tam w tunel był taki, nie wiem, czy jest ten dom. I tam dalej był taki murowany, tam był sąd i sądzili. I właśnie ten wujek też był sądzony. Ale jego wypuścili, bo on przechowywał Żyda i Sowieta. W sumie on przechowywał trzech mężczyzn i na tej podstawie, bo oni chyba zeznawali, i na tej podstawie to jego pierwszego chyba wypuścili od razu wolny, bo on po prostu miał to o Żydu to pamiętam, że ten wujek przechowywał, a więcej. Na pewno byli przechowywani, ale ja po prostu nie zetknęłam się z tym. A jak wujek się nazywał? Nagórski. Stanisław. Rządzili mnie za Niemców rodzice do pracy w Mühlenverwaltung na ulicy Słonimskiej, żeby mnie nie wywieźli do Niemiec. Byłem gońcem w zarządzie młynów. I jako goniec, wie pan, na pocztę, nie na pocztę, po urzędach z różnymi pismami się chodziło, nosiło się. Pamiętam, że ci gońcy, chłopcy z różnych firm, kiedyś mnie tutaj zaprosili, tu do tego budynku, żeśmy weszli, na górę. Nie wiem, po co oni mi to pokazywali, do dziś wchodzę. Oni byli starsi ode mnie, na pewno. Proszę pana, otworzyli taką pancerną szafę, a tam, proszę pana, była broń, karabiny maszynowe. To nasi chłopcy byli w niemieckiej firmie. Po co oni mi to pokazywali, pojęcia nie mam do dziś. To pamiętam jak dziś. Czy kino było na parterze? Kino było na parterze. A tu były jakieś firmy niemieckie, jakie były, nie pamiętam. Był zakaz chodzenia na niemieckie firmy. Miałem kolegów, którzy chodzili. Do dziś są zafascynowani. Deutsche Wochenschau. Die Deutsche Panzerartillerie Feuer. A, zachwycał się tym. Jak to niemiecka artyleria pancerna strzela. Do dziś się zachwycają, nie wiem. Co z głowami mają? A u nas był zakaz chodzenia. Na niemieckie imprezy nie chodziło się, bojkotowało się. W czasie okupacji, za czasów niemieckich, Niemcy oszczędzali paliwo, bo jest paliwo, było bardzo potrzebne dla wojska. W związku z tym były wprowadzone dla celów gospodarczych samochody na Holzgas. Nie wiem, czy pan słyszał o takich samochodach. Tak. To była ciężarówka. Do celów gospodarczych takie samochody były używane. I KZKS w czasie okupacji te kolejowe zakłady miały taki samochód jeden. I taki samochód, i przy szoferce z prawej strony, jak z lewej strony jest kierowca, a z prawej strony na zewnątrz taka bania była taka duża.
taki zbiornik taki, takiej wysokości gdzieś. I tam się wkładało takie, wrzucało się takie drewienka, takiej wielkości parkietu, takie gdzieś mniej więcej, może trochę mniejsze. Wrzucało się, hermetycznie się zamykało, tak hermetycznie. I to nie paliło się, tylko to się jakoś tliło i nie doprowadzało się do palenia, tylko ten taki gaz ten gaz był palny widocznie. I on był stosowany wtedy do tego silnika i był napędzany tym Holzgas. I dostaliśmy następnego Niemca. Starszy facet z żoną. Żona, proszę pana, chyba 100 ważyła. Kula. Proszę pana, jak siadła na rower, to nóg nie było widać, jak kręciła. Maszyna. Jak wzięła się do pralki, do prania, tara, wie pan, balia i tara w kuchni, to bryzgi na sufit leciały. Zupełnie inni ludzie, wie pan, zupełnie inni ludzie. Berlińczycy przede wszystkim. On był taki nie Niemiec. Tę Jankę poszedł na rynek, proszę pana, przyniósł gęś, czy tam coś zabrał chłopu, nikt nie płacił. Wichert, przychodziła paczka z Niemiec, jakieś tam ubrania, nie ubrania, proszę pana, do sprzedania. On kupował, on płacił. On nikomu nigdy nic nie zabrał. Pamiętam przed okresem świątecznym świnobicie. Jedno świnobicie jakoś stryj z ojcem, prawda, wieprzka by prowadzili, przywiązali do obląki, siekierą obuchem w łeb, śrubokręt pod łopatkę, krew spuścili. Jankę to ten Wichert widział, ale nic. Na następny rok już pilnował. Wiedział, chodził po podwórku, proszę pana. Wyprowadzają rodzice, pamiętam, tego wieprza, żeby go zabić. Niemiec Nein wyjął pistolet, strzelił wieprza, teraz można krew spuścić. Jak mu mama dała powiedz słoniny, to mamę w rękę pocałował, szkop. Proszę pana, pamiętam, to była jakaś historia, nie wiem, dostali w każdym razie telegram, po tym telegramie Wichertowie się zmienili niesamowicie i słyszymy w pokoju, oni słuchają radia, u nas radia nie ma, oni mają radio. Wyjeżdżali na urlop, to radio było plombowane, żeby nie ruszyć skali. Proszę pana, i słyszę bum, 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 hier spricht London. Aha, słuchamy Londynu. Za moment, proszę pana, kończy się audycja radia Londynu dla Niemców. Bum, 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 bum. Nadajemy audycję radia angielskiego dla Polski. Stuka w drzwi. Herr Pachowski, komm mit. Słuchaj. Co się stało? Był wielki nalot na Berlin i ich dom z jakąś tam sklepem korzennym zniknął. Nie ma Niemiec. 15 sierpnia akurat pamiętam, jakby to było dzisiaj. Była niedziela 14, a niedziele wtedy to były super. Nie tak jak dziś, nie było zakupów, ludzie byli odświętnie ubrani, chodzili tylko do kościoła, z kościoła szli się albo na łączkę się opalać, albo po prostu się zbierali na jakichś takich ganeczkach i sobie opowiadali. I żadnej roboty, nic nie było. I przychodzi poniedziałek, rano, od razu słychać wybuchy. Co się dzieje? Tutaj wybuch, tam strzały z krótkiej broni automatycznej, pojedyncze strzały i pożary, dymy. A u nas getto było od Poleskiej, zaraz na Białostoczańskiej była brama jedna, na Jurowieckiej druga brama. My wychodzimy, tak każdy myśli, co się dzieje w domu.
Ja jak mały chłopiec, wtedy miałem chyba 6 lat, ale już pamiętam dokładnie. Patrzę, że na łączce przy ulicy Poleskiej naprzeciw Białostoczańskiej stoi karabin maszynowy i leżą 3 Niemców. Obstawili tą bramę, gdzie te getto było. No i tak to trwało, wybuchy aż do wieczora. Z większym, mniejszym nasileniem. Później to się w nocy uspokoiło. W nocy jeszcze też pożary widać było, słychać. I to trwało tak dzień, 2. I cisza, później takie wyprowadzenia pojedyncze. Kiedyś, ten człowiek mały był, to tam się nie interesował, ale starsi to zaczęli coś tam przebukiwać. Mówią, o, idą. No i wszyscy się skupili. Od Białostoczańskiej to był kawałek, jakieś 200 metrów. I wtedy zaczął się tłum wychodzić z ulicy Białostoczańskiej. Szedł w kierunku, gdzie jest dzisiejsza elektrociepłownia. Tam za te torki tu na Towarowej. Najpierw szli z tłumoczkami, walizeczkami, to wszystko. Taki tłumek, ile tak, 4 czy 5. Trudno powiedzieć. Obok szli Niemcy oczywiście z karabinami i to szło. W pewnym momencie ktoś tam mówi, o patrzcie ludzie, oni ten rzucają. Im chyba kazali to wszystko rzucić. Jak ten tłum przeszedł, to było na oko, to trudno teraz powiedzieć, ale to jak się tak było małym chłopcem, to wydawało się bardzo dużo ludzi. Ludzie ci przeszli i zostało usłane z tych tobołków taka droga. Jak oni szli od Białostoczańskiej tak do tego tam nasypu, gdzie jest, tam tu prawie gdzie jest ten dworzec fabryczny, to został się taki z walizek, z tobołków, z tych wszystkich, taka droga druga usłana, dróżka. I nie wiem, później to chyba ktoś to pozbierał, że na drugi dzień już tej drogi nie było. Tylko że na drugi dzień znowu mówię, o patrzcie, znowu idą. To dzieciaki biegli patrzeć. Myśmy tych z domków tam oglądali. Pan na pewno wie, gdzie to jest. Poleska, tam gdzie ta stacja naprawy samochodu, a tu Białostoczańsk to niedaleko, wszystko widać dokładnie. I tam raptem widzimy, idą w białych fartuchach, przeważnie mężczyźni. A to się okazało, że szli wszyscy lekarze z getta. W fartuchach, tak jak pracowali. I też tam szli właśnie na te, tam gdzie już reszta tam się zbierała. I to trwało też niedługo, jakieś godzinę, 2 to przeszło i tam to wszystko zostało. I później już takie pojedyncze tylko wychodziło, a już w getcie nie było słychać strzałów, nic, tylko jeszcze pożary wybuchały, dymy jeszcze się słały takie. Później wieczorem tam dorośli gdzieś tam na stryżki, mówi, trzeba iść zobaczyć. I powchodzili w domu, takim normalnym, na strych. I ze strychu wszystko było widać, bo nie było żadnej zabudowy. Tam z Poleski to wszystko dokładnie widać. I taki tłum, a słychać było głosy, bo ci ludzie rozmawiali. To jak wiatr zawieje na przykład, to te wszystkie te odzywki, wszystko słychać. I to tak było dzień, 2, 3. Przyszedł taki dzień, że deszcz lał, oni tam stali. Deszcz padał prawie cały dzień. Oni na tym deszczu stali. Później przyszła pogoda znowu i oni jeszcze stali. I później, trudno mi teraz powiedzieć, jak to długo trwało. W każdym razie kilka dni. Ja dokładnie nie wiem, jak on później. Prawdopodobnie, tak jak ludzie opowiadali, że stamtąd od razu ich wprowadzali do wagonów i wywozili z dworca fabrycznego. To taki epizod, co ja pamiętam jako mały dzieciak i tak jakbym to teraz dzisiaj widział. Jak ci w białych fartuchach szczególnie tak się uwidoczniło, jak ci szli sami lekarze, mówią. Ci starsi ludzie, co tam obok mnie stali, mówią, oto lekarzy wyprowadzają lekarzy. I ten tłum
przypomina mi się tak bardzo wyraziście dziś, jak szli dużo ludzi, później te tłumoczki, walizki, to wszystko kazano zostawić i ta droga tak szła, usłana z tych walizek tam do tego. Oni bez niczego już tam poszli, bez tych walizek. To ja, tak jakbym teraz pamiętał to. Chociaż byłem mały, miałem 6 lat, czy 5, no 6 lat chyba, 43 rok, 15 października. Sierpnia. Przepraszam, sierpnia. To dlatego pamiętam, że to był poniedziałek jeszcze, bo ja mówiłem o tym, że jak niedziela była, to było święto, nic tam nikt nie robił, nikt nie pracował, każdy odświętnie ubierał. A przyszedł poniedziałek z samego rana, 15 sierpnia, od razu terkot, wybuchy i ci Niemcy, co leżeli z tym karabinem maszynowym, bo oni obstawili, żeby ktoś z tych bram, bo u nas to zaraz z tyłu, za naszym domem nawet niedaleko, 100 metrów, to już płot był też, druty, getto było i oni obstawili, żeby ktoś się stamtąd nie wydostał. Tylko obserwowali, nikt nie wychodził, nic, jak te wybuchy były, to już do wieczora to trwało tak. Jeden strzał, pojedynczy, automatyczna broń i wybuch, i pożar, tu dym, tam dym i takie. Do wieczora, w nocy pojedyncze wybuchy, jeszcze strzały, a już na drugi dzień już coraz mniej, tylko jeszcze dymki się ukazywały i pożary. I to takie było. Tak. Jakby jeszcze raz pani mogła... Pamiętam, no dlaczego, bo moje okno było blisko na ulicę i ja w oknie nieraz stałam i widziałam, jak oni ich gonią. I poznałam Żydówkę, która mnie oszukała w sklepie na ulicy Melmeda. Kupowałam włóczkę na czapkę i ona mnie nie tak dobrą włóczkę dała, a gorszą dała, a pieniędzy wzięła za lepsze. I ja poszłam, jak to taka dziewczynka, poszłam do niej, rozpłakałam się, że ona mnie niedobrą włóczkę dała, a ona nie chciała mi dać. I później ją gnali, ona mnie poznała, zobaczyła, głowę spuściła taka. I tędy ją gnali koło mnie, to ich gnali 100 osób, nieraz więcej. Ich z dziećmi, wie pan, żal było patrzeć. Strasznie pędzali, biegiem, żeby starsze padali, nie mogli tego. A tutaj ta ulica była, błoto tam różnie było. Okropnie. No zabili tego Żyda, prawdopodobnie, że to był rabin. Tak ludzie później mówili, bo ktoś to, wie pan, znali może. I jego tu na rogu zabili. Strzeli, bo on się jakoś, czy może on chciał w tę ulicę w harcerskie wejść i w tym rogu jego zabił i on upadł i tam tej krwi tyle było, później bałam się chodzić, bo my piaskiem zasypali tę krew jego i ta czapka, jak oni strzelili, myślę, ja nie wiem, jak to było, że ta czapka przeskoczyła do mnie przez płot. Ale kto po tę czapkę wskoczył, jakiś chłopiec? Nie wiem, bo ja już poleciałam do domu, nie chciałam patrzeć. I kto tę czapkę zabronił? Prawdopodobnie, że była czarna, karakułowa czapka. O to ja pamiętam. Ale mówiła pani, że zabrali tą czapkę z jakiegoś powodu. No tak, bo tak ludzie mówili, że w tej czapce było złoto. Ktoś to musiał wiedzieć może ktoś to brał. Ja nie wiem. Czy ten płot do getta to była jedna ściana desek? Z desek. To wszystkie te były z desek robione. Czy był wysoki? Wysoki, chyba na 2 czy 3 metry, a jeszcze na górze był kolczasty drut. A to samo, jeśli chodzi o zaopatrzenie, jedzenie, to była też taka scena, której byłem świadkiem, taki był epizod, bo były 3 bramy. Jedna brama była na ulicy Czystej, a no pan je też. Dobra. Jedna na Malmeda. Tak. A trzecia na Jurowieckiej. I ta na ulicy Czystej to była w ten sposób, że
z tej bramy wywozili nieczystości, wie pan jakie, i na Białymstoczku, na tej ulicy jechali z tymi nieczystościami. Ale ci, którzy i te nieczystości wieźli na Białostoczek, wysypywali na łąkę. I potem jak wracali, to tam było takie, były skrytki w tych, no bo to... W tym wozie. W tym wozie, bo to było taka, po prostu taka okrągła, jak to określić. To kupowali na tej ulicy mięso i wsadzali pod tą skrytkę. W ten sposób zaopatrywali getto. No. Szmuglowali. Szmuglowali, tak, to był szmugiel. A w okresie okupacji niemieckiej, za Niemców, za Sowietów, mieliście jakieś kłopoty? Nikogo nie wywieziono? Wujka mego, owszem, to Sowieci wieźli. Wujka? Siwickiego? To był wujek Falkowski. Ale to nie był brat ojca. Rodzony brat ojca. Rodzony brat ojca? No to on Markowski, a ojciec Siwicki? Ojciec Siwicki, a nie, to nie był rodzony brat ojca. Może jakiś kuzyn? Ale wiem, że wujek na poczcie pracował. A, dlatego, że był na poczcie, to go wywieźli. Tak. Mundur był podobno do munduru wojskowego. Niemcy wkroczyli do Białegostoku 27 czerwca 1941 roku. No to myśmy siedzieli w domu przestraszeni i było słychać, jak zaczęli krzyczeć halt, halt, strzał. Po jakimś czasie wychodzimy, patrzymy, a na ulicy Białej przed wyjściem z naszej kamienicy, bo tatuś tam był tylko dozorcą, leży zabity człowiek. I tutaj przyszli SS-mani i chcieli, żeby ci Żydzi z kamienicy wykopali jemu mogiłę na tym placu. Bo on już leżał chyba 2 dni. Ojciec znał język jidysz, a język niemiecki jest zbliżony do języka jidysz. Dogadał się z tymi SS-manami, że on sam wykopie ten grób i pochowają tego Żyda. Zdjęli bramę, położyli te ciało na tą bramę, przyszli na ten plac i pytają się, gdzie kopać. Taka jedna ziemia była nienaruszona. Mówią tutaj. Ojciec z tym moim kuzynem Iwanem, rodem z Bobrownik, zaczęli kopać ten gruble tego zmarłego. Kopali, aż psa wykopali. Ojciec tego psa wyrzucił. No, tu razem z nim pochować. Bo tak kazali Niemcy. Chować tego psa w odrębnym dołu, tylko pochować z tym Żydem między nogami. No. Z naszej kamienicy jednak znalazł się taki odważny Żydek, przyniósł białe prześcieradło. No i oczywiście tatuś znał obyczaje żydowskie, więc pochowali go zwróconym twarzą w stronę Jerozolimy, przykryli prześcieradłem. No i tak ojciec pochował. A jeszcze powiedział Niemiec, że nie wolno tego Żyda wykopywać na nowo i chować na żydowskim cmentarzu, który był, jak pan wie, na Wygodzie. Za jakieś 2 dni przychodzi kobieta, mówi, że to jest jej mąż, został zabity, bo szedł do znajomych, gdzieś mieszkali na Sosnowej, a szedł do znajomych na ulicę Kupiecką. I na dodatek on był głuchy, co ojcu nie proponowała. I dla matki futro, dla ojca jakieś brylanty, pieniądze. Ojciec powiedział, że nie, bo ten Niemiec kazał nie wykopywać. No ale już powstał Judenrat, znajdował się na ulicy Kupieckiej, teraz na Melmeda i Schoka w takiej kamienicy. I ten Judenrat uzyskał zgodę, żeby dokonać ekshumacji tego Żyda. No jak zaczęli kopać, dokopali się do tego psa. Jak ona zaczęła płakać. I to była pierwsza ofiara tych morderców.
A gdzie on leżał, to ja potem pokażę. Tu był płot, otaczał nasze podwórko, a tu mniej więcej w tym miejscu, w tym naszym budynku były drzwi, którymi się wchodziło na ulicę i wchodziło się na podwórek. Takie drzwi. I tutaj właśnie tego Żyda zastrzelili i on tutaj leżał. Ja, jak pojechałam do Rosji, prawda, wróciłam. Mama mnie nie poznała nawet. Oj, to też było... Siedzieliśmy w oknach już jak na dworzec kolejowy, tu przyjeżdżaliśmy. Cały Białystok nas czekał. Pierwszy takie coś było z Rosji po wojnie. Ale Rosjanie zrobili tak, że nas zatrzymali, nas wysadzili, nie dali nas. Na drugi dzień rano odczepili wagon. Nie chcieli nas, żeby to wszyscy tam wiedzieli, może że nie spodobamy się, że może nie tak, czy coś, ale nas wystroili, dobrze tam wyglądaliśmy. A w drugim rano, jeszcze przyjechaliśmy rano, jesteśmy na dworcu, kilka osób, tak matek takich wyskoczyło i troszeczkę było, ale minimalnie. A my w oknach tych patrzymy, jak wjeżdżamy na ten. I ja widzę swoją mamę i mówię, o moja mama, do siebie. A mama popatrzyła na mnie, Danusia, o nie, to nie ona. I dalej pobiegła mnie szukać, a ja już wyskoczyłam za nią i złapałam. I tego, no. Mama mnie od razu wsadziła do balei, nalała wody, wykąpała, bo tu łaziło wszystko. Tak. No, naftą posmarowała, zakręciła. Pracował pan w czasie okupacji jako goniec. Tak. I ta siedziba była gdzieś tam na Słonimskiej. W którym miejscu? Stoi ta kamieniczka, do dzisiaj piętrowa. Murowana? Murowana naprzeciw Braciszków. W każdym razie z tej firmy, z Müller-Verwaltung, czyli zarządu młynów, posłano mnie do Bezirk Białystok, do centrali, do pałacu, po tak zwane Eisenmarki. Nie wiem, czy pan słyszał o takich. Zastępcza waluta rodzaju bonów. Tak, ja szukałem. Tylko dla Niemców. Różnych wartości. Tam była taka dwutołowa belka. W zależności od wartości, to ona większa albo mniejsza była. Takie znaczki. Proszę pana, w każdym razie dostałem w rękę zapotrzebowanie. Jaki pokój, poszedłem. To było, jak się wchodziło, proszę pana, na podwórze pałacowe, to w tej oficynie lewostronnej. W każdym razie zaraz za arsenałem, można powiedzieć. Te drzwi zapukałem, hrań, wszedłem. Duży pokój, oczywiście ze swastyką, takie szafy. Facet w takim uniformie, no, kawy z mlekiem, ze swastyką na rękawie, za biurkiem. Dałem ten papier, przejrzał ten papier, pogrzebał tam w tej szafie, wyciągnął co trzeba, coś tam notował, zapakował mi w kopertę. Uciekaj, po polsku. Poszedłem. Spotkałem faceta w obozie. W każdym razie my byliśmy za młodzi, żeby walczyć. Aczkolwiek kiedyś przedstawiciela TOD-u, który się załatwiał na ulicy Sobieskiego, w tych takich, tam były takie ruiny, nie ruiny, tylko Sowieci zaczęli budować domy, nie skończyli, została się tylko taka piwnica i tamten inżynier TOD-u się załatwiał, to my kamieniem w jego tą pruską dupę
rzuciliśmy, a potem on stanął. Paski spuszczone, ale cholera miał pistolet i zaczął po ten pistolet sięgać. A my wszyscy uciekliśmy. I to była głupota z naszej strony, bo on nas zapamiętał i gdyby gestapo zaczęło szukać w tych okolicznych domkach nas, to by nas znaleźli. W tym czasie, jak wozili tych Żydów do Treblinki, to ja pracowałem jako taki niby uczeń, niby robotnik, właściwie robotnik w zakładach tych jako ślusarni, jako ślusarz. Było gromada chłopaków, chyba może 70, może mniej więcej, tak bym szacował teraz. To było tak jakby przyuczenie, jakby szkoła rzemieślnicza, jakby tego, ale w każdym razie 8 godzin trzeba tam pracować w tym zakładzie i on był położony w pobliżu, budynek taki był czerwony, magazynowy, później po wojnie był DOM tak zwany, to w tym budynku był warsztat właśnie tych chłopaków takich ślusarskich. Ja pracowałem w tym warsztacie, w każdym razie gdzieś około 9 godziny, tak mniej więcej, jechał ten pociąg właśnie z Żydami, trąbił cały czas. Cały czas właśnie nie trąbił, tylko słychać było strzelanie karabinów maszynowych. Strzały były, bo Żydzi jak ich wieźli, to byli świadomi, gdzie ich wiozą, to w miarę możliwości przez jakieś tam okienka czy tego wyskakiwali. A na końcu składu była taka ta budka, brek taki i z tej budki tam siedział w tej budce żołnierz i on jak tylko zobaczył, że wyskakują, to z karabinu maszynowego strzelał do nich. To tak jak ten pociąg jechał, to był cały czas tylko było słychać tego strzelania tych karabinów maszynowych. I myśmy zrozumieli, co to jest. I tak chcąc nie chcąc, tak każdy w tym czasie tak jakoś jednak przestawał pracować, przestawał piłować, bo to jakieś tak w pewnym jakimś tam zakresie to był niby byliśmy dziećmi, niby to byli Żydzi tego, ale to jakoś jakoś to było takie przygnębiające takie, bo wiedzieliśmy, bo to ludzie wiedzieli do czego, gdzie wiozą. A w tym pociągu, co jechał, co był maszynista, Polak był, to był też oficer, dowódca tego całego transportu, to był razem z maszynistą w tym parowozie, tylko że on był ubrany w fartuch taki, żeby sobie nie wybrudzić munduru, bo tam brudno jest, tam kurz jest, tam coraz to łopatą szura i tego tam on by się wybrudził, to on w takim fartuchu był jako dowódca, jako komendant tego całego składu. Najważniejsze ten na końcu, bo on widział, może i kilku było. Jest wagon ten, a na końcu wagonu jest taka budka, taka wyższa, taka hamulcowy to był tam ten wagon, bo tam hamulec taki w razie co, że można było zakleszczyć ten wagony. I więc w tej budce on jak siedział, to przez okno wyżej jest, to on widział, ktoś wyskakuje, a Żydzi wyskakiwali. No nam się wydaje, że Zenek ciągle żyje. My jak patrzymy na tą postać, to tak jakby on z nami gdzieś się poruszył. My jak przychodzimy, czujemy, że on tu z nami właśnie jest. Ci młodzi chłopcy jak stoją na warcie, to widzę, że im się nogi uginają. Łza się zakręci, że mają możliwość obcowania z tak piękną postacią. I tu w głębi znajdował się teatr żydowski Palacze. I do tego teatru Niemcy z bibliotek, takie jak Szołem Aleichem i z innych bibliotek i innych placówek kulturalnych zwieźli książki.
Ten teatr żydowski stał w tym miejscu, prawie nad samą rzeką Białą. I mój przyjaciel Zenek, który był naszym przywódcą, świętej pamięci Zenuś Borowski, dowiedział się psim swędem, że w tym teatrze żydowskim znajdują się książki. Więc postanowiliśmy wleźć do tego teatru i wziąć te książki, bo cierpieliśmy na głód książek. Ja uczęszczałem na tajne komplety nauczania, Zenek też uczęszczał na tajne komplety nauczania. Chcieliśmy czytać, a w mojej rodzinie nie było w ogóle żadnej książki. To my wleźliśmy do tego teatru po Rymie na pierwsze piętro od strony Białki. I ta widownia, z której usunięto krzesła, była zapełniona książkami. Krajobraz był jak w złotodajnych polach Klundika. Ale to przeważnie chłopcy kradli i szukali wśród tego stosu tych książek znanych autorów. Kornela Makruszyńskiego, Majna Rejda, Oszędowskiego, tych autorów. I na pewno nie jeden biały kruk przeszedł przez nasze ręce, bo kopaliśmy jak w ziemi tych... Tu przy moście, przed tym teatrem żydowskim, był magazyn paliw, ogrodzony siatką i stała tam wacha. Ukrainiec pilnował z karabinem. I to było 17 kwietnia 1963 roku. Zenek z kolegami przyszedł na tę wyprawę po książki. Oni szli trochę wieczorem, zawsze myśmy w stronę na Sobieskiego tędy szliśmy. A oni chcieli przejść obok tego magazynu. I ten Niemiec zobaczył zbliżających się tych chłopców, myślał, że to może partyzanci, krzyknął halt. A Zenek powiedział, uciekajmy, bo on tu nas zastrzeli. I zaczął uciekać w stronę Białki. A ci dwaj chłopcy, Georges i Kola, zatrzymali się. Ten puścił za nim sery z automatu, trafił go w głowę. Zenek wpadł do Białki, całą noc leżał. Potem ciało jego wydobyto z Białki, zawieziono do kostnicy, która się mieści na ulicy Ogrodowej. Matka szukała Zenka, dowiedziała się. Jak ja się dowiedziałem, to mało co. To spłakałem się setnie, no i przyszedłem, Zenek leżał w trumnie. Drzwi się otwierają, wchodzi ten Niemiec, który go zastrzelił. I tak zaczął przepraszać, że on myślał, że to partyzanty chcą wysadzić ten magazyn z paliw, że też ma dzieci, ten Niemiec, który go zastrzelił. On wyszedł, gestapowiec przeprowadził ojca Zenka, który w tym czasie siedział w więzieniu, ponieważ był fotografem na ulicy Sienkiewicza i robił zdjęcia na potrzeby Armii Krajowej. Dostał się do więzienia, ale jakoś tam dalej cynk. Przyprowadzili go, proszę pana, bez sznurowadeł, bez paska, bez krawata, żeby się pożegnał z synem. No.
I Zenusia pochowali na cmentarzu. Piękny grób, kończący harcerz. Ja napisałem wiersz. Jak rozpoczynaliśmy renowację pomnika grobu Zenka Borowskiego, bo on był cały pokruszony, w tym miejscu załamał się krzyż i widać było, że coś wystaje. To była rurka. Pan, który renowację robił, wyciągnął tą rurkę, a w rurce była kartka, szara kartka. Ojciec Zenka Borowskiego napisał kilkanaście zdań odnośnie jak Zenek, jego ukochany syn, harcerz, zginął. Tą rurkę zapakowaliśmy do malutkiej kapsuły, dołączyliśmy jeszcze nasze pismo, podstemplowaliśmy, że w tym roku grupa instruktorów odnowiła ten pomnik, ten grób i ta kartka z tą kartką taty Zenka Borowskiego została ukryta w tym grobie. Zenek Borowski, 13-letni harcerz, wspaniały harcerz. Jego postawa nas czasami zaurocza. Dlaczego? Dlatego, że on jako harcerz wykonał służbę Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. To on właśnie chciał ze swoimi kolegami ocalić polską książkę. Jest takim małym bohaterem dla naszych harcerzy i harcerek. To też ciekawe, że jeden ze szczepów przyjął imię Zenka Borowskiego. To tu właśnie harcerze spotykają się, to tu oddają hołd, ustawiane są warty, zapalamy znicze, śpiewamy modlitwę harcerską, hymn harcerski. To tu, na ten krzyż, na te ideały, które Zenek Borowski przyswoił, harcerze składają przyrzeczenia harcerskie, również ślubując Bogu, Polsce i bliźnim. I to jest piękne połączenie tego starego harcerstwa z okresu międzywojennego, z okresu wojennego z chwilą obecną. Kawały jakieś tam były tam, podczas czasów okupacji to były te, że przegrał wojnę, Sikaromotyka, tam malarz, tam przegrał wojnę głupi malarz, ale to przed wojną, to już w czasie wojny były piosenki. Ale przed wojną był na przykład na takim arkuszu narysowane były świnki. Świnki z ogonkami, takie malutkie świnki, nie wiem, to jest 3 chyba świnki, może więcej. I tą kartkę trzeba było tak składać odpowiednio. Jak się tą kartkę tak złoży, to wychodziła głowa Hitlera. No, widzi pan, no, to pamiętam takie coś. W czasie okupacji niemieckiej razem ze mną mieszkał facet. Wiktor Borejko. Duże takie, dryblas chłopisko. On został aresztowany, proszę pana. Gdyby wiedzieli, kim on jest, to by nie wyszedł z obozu żywy. Bo to był szef Kedybu Białostockiego w czasie okupacji. Oficjalne jego nazwisko Witalis Brzeski. W każdym razie spaliśmy w jednym pokoju. On wychodził rano do pracy, gdzieś szedł w kierunku Bojar. Wracał czasami wieczorami, czasami zaraz po obiedzie. Ja kiedyś przyszedłem wieczorem do pokoju, wchodziłem jak do swego, nie pukałem. On siedział na łóżku i czyścił pistolet. Szarpnął się, chciał schować, ale
Zaczęliśmy rozmawiać. Efekt taki, znajdzie gdzieś jakąś amunicję, schowaj, to może się przydać. Zabezpiecz. Dużo trzeba gówniarzowi? 15 lat? Mniej nawet jeszcze miałem. 15 miałem, jak mnie aresztowano.